Salam alejkum. Najprawdopodobniej tymi słowami zostaniemy przywitani w Maroku. Ewentualnie usłyszymy bonjour, gdyż Maroko było w przeszłości kolonią francuską. A ludzie tutaj życzliwi, uśmiechnięci i pomocni. Może to burzyć wyobrażenia niektórych o krajach muzułmańskich, ale tak to wygląda, szczególnie na prowincji. Już pierwszego dnia przypadkowo zapytany o drogę przechodzień nagle rzuca wszystko, bierze rower i podprowadza nas jakieś 2 km, żebyśmy nie pobłądzili. No pięknie, czysta i bezinteresowna pomoc. Jest takie przysłowie: na pochyłe drzewo każda koza skacze. Pomijając sens tego przysłowia, to jak widać w Maroku, kozy nie tylko skaczą na drzewa, ale po nich chodzą. Niezły czar. A my zmierzamy do Tarudantu, jednego z większych miast na trasie. Po drodze reperuje rower w przydrożnym serwisie, a w międzyczasie wypijamy berberskie whisky, czyli po prostu herbatę, bo tak ją czasem nazywają miejscowi. Tarudant słynie ze wspaniałych murów obronnych, które ciągną się wokół miasta przez ponad 5 km. My wjeżdżamy tylko do Medyny, czyli do starej dzielnicy miasta. Czuć tutaj klimaty arabskie. Specyficzne zapachy, stragany, osiołki, egzotyczne owoce i mężczyźni ubrani w tradycyjne marokańskie stroje zwane dżilaba oraz kobiety w nakryciach głowy zwanych hijab. Kobiety w Maroku z reguły nie zasłaniają twarzy, ale i to się zdarza. Dżilaby mają charakterystyczne kaptury, które przywodzą na myśl czarnoksiężników. I tak też ich właścicieli nazywaliśmy. Na głównym placu gromadzą się miejscowi, oglądając i słuchając różnych występów. Dużym zainteresowaniem cieszyli się szamani z akcesoriami w postaci kości i różnych innych magicznych przedmiotów. Nie pozwalali jednak dać się sfilmować. Jemy jakiś obiad i wyjeżdżamy z miasta szukać noclegu. Tym razem wbijamy się głęboko w cytrusowy zagajnik, żeby uniknąć sytuacji z poprzedniego dnia, gdy to wypatrzyła nas policja i musieliśmy późno w nocy zwinąć obóz i przenieść się w ponoć bezpieczniejsze miejsce. Jest połowa lutego, a pogoda w Maroku idealna do rowerowania. Około 20 stopni i słoneczko. W oddali widać już góry Atlas, w kierunku których zmierzamy. Na razie jest płasko, ale to niedługo się skończy. Naszym celem jest Marrakesz, a żeby tam się dostać, musimy przejechać przez te góry. Będziemy wjeżdżać na 2 przełęcze o wysokości około 2200 metrów, w tym jedną, najbardziej znaną, na drodze prowadzącej z Warzazatu do Marrakeszu, Tizi Ouzou. Co prawda pogoda na nizinach jest świetna, ale wysoko w górach może być już różnie. Jest niebezpieczeństwo, że przy obfitych opadach śniegu przełęcz zostanie na jakiś czas zamknięta. Zobaczymy jak będzie. Liczymy, że uda się przejechać. Piękne, rozgwieżdżone niebo to coś, co będzie nam towarzyszyć przez całą wyprawę. Niesamowite jest to uczucie, gdy zasypiasz pod pierzyną z gwiazd. No i zaczęły się góry. Podjazdy są dość strome, więc sakwami jedzie się ciężko. Ale cały czas jesteśmy pozdrawiani przez mieszkańców, co dodaje sił. Wycieczka szkolna, podróżująca w sposób, który w Europie chyba nie byłby możliwy ze względu na przepisy. Pasterze na osiołkach, piechurzy, dzieci, dosłownie wszyscy machają do nas i witają nas uśmiechem oraz słowami bonjour lub salam alejkum. Ze względu na to, że zjechaliśmy z głównej drogi, to możemy przyglądać się życiu miejscowych, takim jakie ono jest w rzeczywistości. Serdecznie polecam takie właśnie poznawanie danego kraju. Jeżeli pojedziemy do hotelu w Agadirze, to nie będziemy mieć pojęcia, jak wygląda normalne życie w Maroku. Zobaczymy tylko hotele, a nie folklor i kulturę tego pięknego kraju. No ale co kto lubi? Voilà. Tajin, żeby było wszystko jasne. Tak. To się nazywa.
Najpopularniejszym daniem w Maroku jest tadżin, czyli warzywa z mięsem lub bez, duszone w specyficznym glinianym naczyniu. Bardzo smaczne i bezpieczne, bo potrawa jest przygotowywana w wysokiej temperaturze. A szczerze mówiąc, poza tadżinem niewiele jest innych dań, których możemy skosztować na prowincji. Czasami spotkamy zupę z soczewicy harira, kuskus z warzywami oraz szaszłyki. Ale za to prawie wszędzie jest chleb, omlet, owoce i orzechy oraz zawsze zostaniemy poczęstowani herbatą, jeżeli mamy ochotę. Słodka, często miętowa herbata nieodłącznie towarzyszyła nam podczas podróży. I co my tu mamy do jedzonka? Tego zimnego poranka jest jakieś 3 stopnie. O, tu takie coś pysznego. Spaghetti bolognese. No, w takich okolicznościach przyrody. Nasza trasa prowadzi w niedalekiej odległości, bo około 15 km od najwyższego szczytu Maroka i Afryki Północnej, Jabal Tubkal, 4167 metrów, który jest dosyć popularnym, bo podobno niezbyt trudnym do zdobycia czterotysięcznikiem. Jabal. Jabal Tubkal. Aha. Oui. Suk to jest targ. Teraz pokazuje, że pionowo. Pionowo. No, coś pokazuje. Okej, merci. Jesteśmy już całkiem niedaleko od pierwszej przełęczy, około 2260 metrów. Pogoda jest świetna i chyba nie powinno być problemu z jej pokonaniem, choć w górach nigdy nic nie wiadomo. Oczywiście jesteśmy przygotowani na trudne warunki. Mamy ciepłe ubrania, porządne śpiwory i zapas jedzenia, gdybyśmy utknęli gdzieś bez możliwości ewakuacji. Tymczasem jesteśmy w miejscowości Tubkal, gdzie robimy jakiś godzinny odpoczynek i przygotowujemy się do ataku na przełęcz. W Tubkalu było około 15 stopni i ledwo wyjechaliśmy z tego urokliwego miasteczka, zaczyna psuć się pogoda i spada temperatura. Do przełęczy mamy jakieś 200 metrów w pionie, a z każdym metrem pogoda się pogarsza i temperatura spada. Co tam, panowie? Na przełęczy jest już tylko jakieś 2 stopnie powyżej zera i momentami pada śnieg. Ale nic to dla nas. Zdobywamy przełęcz i zjeżdżamy, szukając jakiegoś miejsca, gdzie można się ogrzać i może zjeść coś ciepłego. Po paru kilometrach zjazdu w końcu znajdujemy coś na kształt restauracji. Niestety z ciepłych potraw jest tylko herbata, ale dobre i to. Przynajmniej można się schować przed wiatrem i trochę ogrzać, choć temperatura wewnątrz niewiele odbiega od tej na zewnątrz. Zamawiamy jeszcze orzeszki, chleb, zmieniamy mokre ciuchy i fru dalej w dół. Zjeździk niczego sobie. Równy asfalt, samochodów prawie w ogóle, jedzie się dobrze. Mały postój, żeby zobaczyć przydrożnego rzemieślnika, który naprawia garnki i czajniki, w których podaje się herbatę. Tak popularną w całym Maroku. Bo dla tych, którzy nie wiedzą, w Maroku nie pije się alkoholu, bo islam tego zabrania. Są oczywiście bary i restauracje, jak zresztą widzieliście, ale w nich spotykają się głównie mężczyźni popijając właśnie herbatkę z takich czajników. Można powiedzieć, że ten charakterystyczny czajnik jest symbolem Maroka.
Jaka jest tychy? ناكل Lewandowski دقيقة نقول اللي على العالم. Na kolację oczywiście tadzi, herbatka i rozbijamy się w przepięknej okolicy z górami Atlas w tle. Tutaj przypadkowo zauważamy, że ta czerwona ziemia jest przyciągana przez magnes, co oznacza, że prawdopodobnie posiada w sobie duże ilości związków żelaza. W nocy temperatura spadła poniżej zera. Nie ma w tym nic dziwnego, wszak jesteśmy na wysokości około 1800 metrów. Ale zapowiada się ciepły i słoneczny dzień. Przed nami odcinek trudnej offroadowej drogi, ale będziemy głównie zjeżdżać, więc nie powinno być źle. Towarzyszą nam piękne widoki tutejszych gór. Mijamy okoliczne wioski, zamieszkałe głównie przez Berberów. W międzyczasie zdjęcie z czarnoksiężnikiem. Ludność Maroka stanowią w 65% Arabowie, a w 35% właśnie Berberowie, z własnym językiem i kulturą. Berberowie w Maroku najczęściej zamieszkują tereny górskie i pustynne, czyli Atlas i Saharę. Do VII wieku większość Berberów wyznawała chrześcijaństwo, ale po ekspansji arabskiej zaczęło się to stopniowo zmieniać, gdyż większość przyjęła islam. Pozostały jednak wyraźne różnice w obyczajowości, m.in. charakterystyczny szacunek dla kobiet. Co ja tutaj dostałem? Dostałem oryginalną berberyjską herbatkę, posłodzoną. Już mam tutaj dżemik i coś żółtego, czego jeszcze nie kosztowałem. I oczywiście czajnik z herbatką. Do tego chlebek. Także no jest po prostu fajnie. Posilamy się przed dalszą drogą. Przed nami jeszcze 20 km bez żadnej ludzkiej osady. Tutaj stopa ludzka chyba jeszcze nawet nie stanęła. Jesteśmy w takiej okolicy. Dlatego musimy się posilić. Powodzenia w podróży. Posil się, żebyś miał siły, krzepę, żebyś pokonał te bezdroża nietknięte ludzką stopą. No to jedziemy tymi bezdrożami. A po drodze spotykamy młodego górnika, który wyszedł z kopalni, a raczej z tak zwanego bieda szybu, aby wysępić od podróżników jakiegoś dirhama. Chcieliśmy go namówić, żeby nas oprowadził, ale nie chciał. W tej okolicy, suchej i dość bezludnej, z ciekawymi księżycowymi górami i formacjami skalnymi, spotykamy przynajmniej kilka takich bieda szybów. Jest tu dość klimatycznie, zupełnie inaczej niż do tej pory. Mijamy opustoszałe miasteczko, które wygląda, jakby mieszkańcy się przed chwilą z jakiegoś powodu wynieśli, co robi dość mroczne wrażenie, żeby w końcu dojechać do okazałej kopalni. Dyć to kawałek Śląska w Maroku. Jednak nie udało nam się dowiedzieć, co oni w tej kopalni wydobywają. Kolejny etap to wizyta w Ain bin Hadou, podobno najpiękniejszej i najlepiej zachowanej wioski obronnej w Maroku. Jest to jedno z najbardziej popularnych miejsc w Maroku i jest wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ain bin Hadou jest znane również z tego, że kręcone były tutaj takie filmy jak Klejnot Nilu, Gladiator czy Gra o Tron. Ali Baba! Ali Baba! Action! Halo Polonez, cześć! Spoko Maroko, bardzo dobrze. Opuszczamy Ain bin Hadou i kierujemy się w kierunku przełęczy Tizi Mtichka. Przed wyjazdem do Maroka, przygotowując się, czytaliśmy o tym kraju, a szczególnie sprawdzaliśmy prognozy pogody.
Luty wydawał się niezbyt dobrym miesiącem na wyprawę rowerową w góry Atlas. Istniało niebezpieczeństwo obfitych opadów deszczu w niższych partiach i dużej ilości śniegu powyżej 2000 metrów oraz niskich temperatur. Tak jak mówiłem wcześniej, przełęcz Ticzka bywa często zamykana, gdy śnieg uniemożliwia przejazd. My jednak mamy najwidoczniej dużo szczęścia, bo jak do tej pory prawie w ogóle nie padało, a temperatury nawet wysoko w górach są wręcz letnie, porównując do klimatu Polski. Podsumowując, z pogodą trafiliśmy idealnie i tak ma być do końca naszego wyjazdu. Brawo my! Tymczasem droga na przełęcz jest bardzo przyjemna. Mijamy wiele malowniczych wiosek i miasteczek oraz napawamy się pięknymi widokami suchych gór Atlas. Wszystko byłoby super, gdyby nie to, że od pewnego momentu zaczął wiać zimny wiatr i to jeszcze prosto w twarz. Nie jakiś tam wiaterek, tylko prawie huragan przeciwnie do naszego kierunku jazdy. Jedzie się cholernie ciężko. Myślimy już o jakimś schronieniu na noc. W takim oto wietrze będziemy dzisiaj jechać na przełęcz Tiszka. W nocy przestało wiać, ale rano niestety powtórka z rozrywki. No nic, trzeba jechać, mimo niesprzyjających warunków. To my jedziemy, a wy posłuchajcie krótkiej historii. Tuż przed przełęczą spotykamy przydrożnego sprzedawcę, który oferuje nam takie specyficzne niby kamienie szlachetne. Widzimy, że to raczej ściema, ale trochę dla fanu targujemy się, chyba zapominając, że Arabowie to urodzeni sprzedawcy. Cena wyjściowa to 200 dirhamów za sztukę. My, ostro się targując, zjechaliśmy do 100 dirhamów za 2 sztuki. Zadowoleni kupujemy te pamiątki, choć na początku nie mieliśmy takiego zamiaru. Białasy z Europy myśleli, że pokonają Marokańczyka w negocjacjach, ale na przełęczy okazało się, że podobne świecidełka można było dostać 3 razy taniej. Tak się skubie turystów. A my w międzyczasie zdobywamy przełęcz Ticzka. Drodzy widzowie, to jest niepowtarzalna okazja zobaczenia miny Wojtasa, jak został zrobiony w ciula. Pan właśnie proponuje 20 dira. A teraz to masz pokaż swoją twarz, za tym samym się Moja wina jest normalna, nie to tam. Ja byłem o tym przekonany, że tak będzie. Czuję się content, że zostałem zrobiony. Przełęcz zdobyta. Teraz przed nami długi zjazd do Marrakeszu. Ostatni etap naszej rowerowej podróży to podwózka pick-upem. Do Marrakeszu zostało nam jakieś 70 km, ale nie zdążylibyśmy tego dzisiaj zrobić, dlatego zdecydowaliśmy się, żeby tak właśnie zrobić. Ja wylądowałem na pace z rowerami. W sumie zawsze chciałem się tak przejechać. Plac Jamal el-Fna w Marrakeszu robi wrażenie. Szczególnie wieczorem, gdy odbywa się tu wielki targ i rozkładają się mobilne restauracje. Wokół nich gromadzą się kuglarze, berberyjscy opowiadacze legend, bębniarze, muzycy, zaklinacze węży, szamani. Panuje tu straszny zgiełk i harmider, szczególnie porównując do tego, co zobaczyliśmy do tej pory. To miejsce można albo pokochać, albo znienawidzić. W Marrakeszu spędzamy nockę i jedziemy jeszcze do dużo spokojniejszej Asuary, mieściny portowej nad Oceanem Atlantyckim. Brak namolnych handlarzy i morskie powietrze sprawiają, że można się tutaj poczuć swobodnie i beztrosko. A tego nam trzeba na zakończenie naszej rowerowej przygody z Marokiem. Podsumowując naszą rowerową wyprawę, zdecydowanie zaliczamy ją do bardzo udanych.
Maroko jest krajem bezpiecznym, przyjaznym i na dodatek bardzo egzotycznym. Doświadczyliśmy wiele serdeczności od mieszkańców, a bezpośredni kontakt z obcą dla nas kulturą wiele nas nauczył i poszerzył nasze horyzonty. Kto wie, może tu jeszcze wrócimy. Łącznie zrobiliśmy około 500 km i pokonaliśmy jakieś 6000 metrów przewyższeń. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Cześć!